imię Martyna. A ja jestem Monika. Dzisiejszy filmik zaczniemy od pewnego rodzaju obwieszczenia, ogłoszenia. Brzmi to może trochę strasznie, ale po prostu mamy coś, o czym chciałbyśmy Wam powiedzieć. A mianowicie, że filmiki na naszym kanale niestety nie dadzą rady pojawiać się aż tak często i jest to uzależnione pewnymi względami. Postaramy się, że nasze filmiki będą raz w tygodniu, do tego może będą dochodziły jakieś shortsy, jakieś inne informacje, które będziemy chciały Wam przekazać, ale niestety z powodów po prostu życia codziennego, szukania pracy. Monika już teraz zaczęła intensywnie szukać pracy, ja muszę pouczyć się trochę koreańskiego i także będę intensywnie szukała pracy już niedługo. Oczywiście wszystko zależy od Was i dalej prosimy Was o wsparcie. Mamy nadzieję, że dalej będziecie tutaj z nami, będziecie oglądać nasze filmiki i proszę komentujcie, mówcie, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, czego chcecie widzieć więcej, bo na pewno ułatwi nam to decyzje zakupowe. Także to nam pomoże w tym określić, jak przyszłość naszego kanału będzie wyglądała. Tutaj jest bardzo ważne, żebyście nam wspomogli trochę nasz kanał, rozwój naszego kanału, bo to właśnie od Was zależy, że YouTube będzie może nas częściej polecał. YouTube pokaże, że jesteśmy warci pokazania szerszej publiczności, a to od tego zależy. Niestety, jak na razie na kanale nic nie zarabiamy, a jednak sporo tracimy, ale nie chcemy. Ja polubiłam robienia filmików na tym kanale, Monika pewnie też i nie chciałybyśmy tego utracić, ale też, jak wiecie, nie możemy dać aż tyle, jak dawałyśmy do tej pory. Dokładnie. Więc bądźcie dalej razem z nami. Filmiki będą się pojawiać, tylko tak jak mówiłem, mniej regularnie. Dzisiejszy filmik będzie o nowościach na naszych półkach. Na naszych półkach, a to dlatego, że kolejny film będzie już o nowościach w sklepach. Omówimy to, co znajduje się na półkach sklepowych, ale teraz może zajmiemy się o tym, co myśmy kupiły i czym chcemy się z Wami podzielić. Może zacznijmy bardziej od tej półki, którą Ty tutaj masz, bo mamy tutaj nawet bardziej tak podzielone na Daiso oraz na Olive Young. Tak. Jeśli idzie o moje produkty, to ja mam akurat 3 ampułki. Powiem Wam o wszystkich z nich. To nie są aż takie super nowości, bo niektóre kupiłam już jakiś czas temu, ale wydaje mi się, że warto o nich powiedzieć i to są produkty, o których jeszcze nie wspominałyśmy na naszym kanale. Więc jeden z pierwszych produktów to właśnie jest ta ampułka z Mediheal Madecasoside. Mówiłyśmy już o całej tej linii, że ona jest teraz bardzo, bardzo popularna w Korei. Zaczęło się wszystko od tych toner padsów właśnie z Madecasoside, których ja jestem ogromną fanką. Więc oczywiście bardzo chciałam zakupić ten produkt. Tutaj mamy Madecasoside, jest Sika i jest też niacinamid. 2%, więc coś, co Martyna nie bardzo lubi. To jest ampułka, którą ja dopiero zaczęłam testować, ale jak na moje pierwsze wrażenia, to ona jest taka dość gęsta i faktycznie fajnie koi skórę, ale jest też bardzo nawilżająca. Więc to jest ampułka, wydaje mi się, taka fajna na sezon bardziej właśnie jesienny. Drugi produkt to jest produkt z kategorii, które teraz ja mam wrażenie, że tych serum, które mają zmniejszyć widoczność naszego poru, One wyskakują na nas. tyle. Ich jest bardzo, bardzo dużo, ale jedno z najbardziej popularnych serum właśnie i na Huahe i na Olive to jest oto to serum z Beplain Mung Bean Pore Tight Up Serum. To jest produkt, którego ja jeszcze nie testowałam. Kupiłam go sobie jakiś czas temu na promocji, już bardzo dawno. I to jest produkt, który ja chcę zacząć testować, bo bardzo lubię całą tą serię. Tak, ogólnie Ty jesteś fanką, jestem tej całej serii. Beplain, w ogóle jestem fanką Beplain, więc stwierdziłam, że tutaj trzeba to przetestować. Tutaj są też peptydy i raz użyłam tylko tego serum i ono jest takie dość ciekawe, bo jak nakładasz je, to tak trochę czuć, że jakby, nie wiem, mroziło trochę twarz, tak, znaczy nie, może mroziło to jest złe słowo, tylko obniżało temperaturę twarzy. W ogóle ma bardzo ciekawą konsystencję, taki żel. I po jednym użyciu oczywiście nie zauważyłam żadnej różnicy, więc myślę, że niedługo wezmę się za testowanie tego produktu i zobaczymy. Ciekawy produkt w ogóle też na lato, myślę. Tak, myślę, że na lato on by się może lepiej sprawdził. No, ale czemu by
teraz też go nie sprawdzić. Myślę, że taki produkt przez cały rok można używać, bo Prawda. porów nie mamy tylko latem widocznych, ale cały rok i trzeba się nimi zajmować przez cały czas. Ja jestem ciekawa, czy to będzie jakaś znaczna różnica, bo jakby po użyciu Riddle Shota na przykład widzę, że moje pory wyglądają lepiej, no ale jak ktoś ma duże pory, no to one niestety będą duże, więc zobaczymy, na ile to w Niestety. ogóle zadziała. Dobrze, kolejny produkt. To I jest też- produkt, który mamy wspólny. Tak, ja mam małą próbeczkę, ty masz taką większą bo ja się bałam tego używać w ogóle. Tak. I to jest produkt z VT, który jak wchodził w Korei, to było właśnie też około 1,5 miesiąca temu, jak zaczął wchodzić, to naprawdę było szaleństwo. Było dużo szaleństwo i to się nazywa TX Toning Essence 1000 Shot, jest też 3000 i to ma być takie serum, ampułka, nie wiem dokładnie, esencja, która pomoże nam rozjaśnić przebarwienia. Ta esencja zawiera teraz też bardzo popularny składnik, ten tranexamic acid, i o nim są różne opinie. Niektórzy mówią, że on nie do końca działa. Też Anua ma jedną ampułkę z tym. Jest i niacinamid i właśnie ten tranexamic acid, bo oni tam mają chyba parę rodzajów. Już się zaczynam gubić. No i to jest produkt, którego ja jeszcze nie wypróbowałam, ale Ty za to Ja troszeczkę wypróbowałam go na miejsce, gdzie tutaj mam. Później nałożyłam, co prawda, na resztę mojej twarzy, tutaj na dole, gdzie mam te mocniejsze przebarwienia. Tutaj po pryszczu ja ogólnie nie miałam nigdy z tym problemów i użyłam odrobinę w tym miejscu, gdzie miałam takie mocne przebarwienie po właśnie takiej wielkiej bombie. I słuchajcie, to chyba było taki efekt placebo lekki, bo zauważyłam, jakby coś mi tutaj znikało. Ale Monika powiedziała, że raczej to może nie być to, że jednak Chociaż może to być to, no kto wie. No to też może być to, ale właśnie lekko wyblakło ale myślałam, że będę go używała wtedy też tutaj, bo ja już mam wygojoną tą strefę, ale tutaj te plamy takie pozostawały. I niestety, no, mnie to trochę wysuszyło. A wysuszyło? No troszeczkę mnie tak zaczęło ściskać i pewnie, może nie jest to tylko tego wina, ale tego, że ja też zaczęłam toner pads używać te zielone z Round Laba. W tym samym momencie, oczywiście błąd nowicjusza za każdym razem popełniam, że chciałabym wszystko, a ja po prostu muszę jeden składnik tylko na tydzień używać. Niestety to jest tak wszystko delikatne, jeszcze w formie takiej lekko zagojonej, więc niestety jeden i jak mnie ściągnęło i zaczęło mnie szczypać, to tak chciałam tylko wziąć rękę i tak podrapię się troszeczkę, ale było tak wstrzymanie się, no więc... Ja też mam ten sam problem, co Ty, że właśnie jak poleciałam do Polski, mnie wysypało, więc nie chciałam po prostu wprowadzać jeszcze więcej rzeczy, które moją skórę wybiją z rytmu, a teraz wszystko jest ok, więc myślę, że po tym innym serum z Mediheal, które testuję teraz też, wezmę się za to. Ja myślę, że na spokojnie możemy się spotkać raz w miesiącu, kiedy testujemy, mamy przetestowane te nasze nowości i wtedy dać Wam znać, czy one się sprawdziły, czy nie. Tak, dobra, to teraz przejdziemy do... Chociaż, poczekaj, jeszcze informacja, a byli w zeszłym tygodniu ulubieńcy i tam także często w ulubieńcach te testowane nowości także się znajdują czasami. Oczywiście, jak coś nam bardzo podpadnie, to przypadnie do gustu, to Tam się właśnie pojawia. znajdą. Dobra. To teraz, jeszcze maseczki i wtedy przejdziemy może do mnie. Tak. Tutaj pojawiła się nowa maseczka, ty też ją masz, Tak, z tak. Mediheal. I to jest ciekawe, bo to jest maska ceramidowa. I to jest chyba pierwsza z tego typu masek u Mediheal. Bo oni mają naprawdę całą masę różnych, przeróżnych masek, a to jest taka nowość zupełna u nich. Tak, że oni mają bardzo mało właśnie produktów takich wspierających barierę hydrolipidową, więcej właśnie redukujące, kojące, rozjaśniające, ale takich właśnie wspierających barierę hydrolipidową mało było. Tak, a teraz na rynku pojawia się tego coraz więcej. Oni też, idąc za przykładem, właśnie zrobili taką maskę. Mamy tutaj 4 rodzaje ceramidów, mamy pantenol, ektoinę, więc naprawdę fajne składniki. Ja jeszcze nie próbowałam, Ty też jeszcze, więc przetestujemy teraz właśnie, jak jeszcze robi się trochę chłodniej. Myślę, że to będzie fajna maska. Kolejna maska
to nie jest nowość, tylko tutaj, to co ciekawe, Anua teraz wprowadziła nowy design tych masek. O, no właśnie. Wprowadziła nowy design wszystkich masek, więc taka informacja, jakbyście zamawiali skądś i dostalibyście maskę, która wygląda inaczej, to nie dlatego, że to jest fake, tylko po prostu zmienia się szata graficzna. Upodabnia się troszkę do właśnie tego serum, które że to jest taka kombinacja, coś podobnego jak to Riden ma. Tak, No właśnie. żeby to było widać, bardziej co jest czytelne. odpowiednikiem. Tak, dokładnie. co jest odpowiednikiem, że jeżeli macie kupić to jeszcze to kupcie. Dokładnie. Przy okazji, żeby wzmocnić. Dobra, to teraz może przejdźmy do nowości kosmetycznych, bo jeszcze z Olive Young możecie zakupić Art Class takie Kredeczki, ołówki, tak. kredki, ołówki, śmieszne, malutkie i one nie zgadnijcie do czego są. Do czego są? Mogą być do wszystkiego. No właśnie, to jest kolejny produkt, my rozmawialiśmy o trendach w Korei, jakie są i właśnie takie wielozadaniowe produkty są bardzo popularne tu w Korei. Czyli używamy do ust, żeby ładnie wypełnić usta. Używamy do powiek, żeby mieć ładne powieki. Możemy użyć także jako róż do policzków, jeżeli Tak. mamy takie W kolory zależności właśnie, od koloru, albo jako rozświetlacz. albo jako rozświetlacz. Czyli widzicie, wielozadaniowe produkty, co prawda na wielozadaniówkę to ta ilość. Tak, to było szokujące, one są faktycznie malutkie, ale też widziałam, że pojawiła się teraz taka kredka z Clio i ona była większa. Tak, one są Ale niektóre. droższa. Tak, ale niektóre to w ogóle potrafią być takie grubaśne, taki wielki kawał. I do tego dostaje się oczywiście Temperówkę. temperówkę, ostrzynkę, czy w którym części Polski Zastrugaczkę. mieszkacie, Zastrugaczkę. w której części Polski jesteście, to tak mówicie. Monika mówi Zastrugaczkę. na polu, ja mówię na dworze, więc Tak, Kraków pozdrawiam. Trójmiasto pozdrawiam. No i dostajecie taki produkt i nawet widać na to produkty odpowiedź w social mediach, bo widać jak dziewczyny na przykład robią różnymi produktami cały makijaż. Tak. Wydaje mi się, że w ogóle teraz ten trend jakby idzie bardzo do przodu, że nie musimy używać produktów tylko w taki sposób, jakie jest ich przeznaczenie. Że na przykład cienie do oczu jako właśnie tutaj konturowanie ust, że Tak. po prostu patrząc bardziej na kolory, konsystencję możemy tutaj zaszaleć. Tutaj na pewno nowość jest forma kredki, raczej wcześniej nie było widać tutaj za dużo takich produktów kredkowych, ale jak widzicie wchodzą i będziemy na pewno też testować. Monika już przetestowała. Tak, mam dzisiaj na sobie, ale to tylko tak jeden raz, więc nie będę się może za bardzo wypowiadać na ten temat. Ale w ogóle to, co jest śmieszne tutaj, znowu widać, jak trendy wracają. Bo ja pamiętam, jak byłam dzieckiem, moja mama miała całą masę właśnie różnych kredek i to teraz tak wraca, tylko w nowszym wydaniu. Żeby się nie połamała. No właśnie, bo z Złapała. kredkami to trzeba uważać, żeby Tak. się nie połamać. Kolejne teraz produkty, także z Taga. Tak, Too Cool for School, ale tym razem z Daiso. Ja mam tutaj 3 ciekawe produkty. Wiecie, że ja bardzo lubię Taga ogólnie z Daiso. Ich kuszion nadal jest rewelacyjny. Mam dzisiaj na sobie, tak jakbym w ogóle makijażu nie miała. Bardzo a on naturalnie wygląda. bardzo naturalnie wygląda, rewelacyjnie moim zdaniem. Bardzo Fajnie rozświetla skórę i naprawdę jest takie lekkie, delikatne krycie. tak, i to jest świeżo otwarty produkt i naprawdę niewiele trzeba, bo zrobiłam takie 2 klapnięcia, jeszcze to odklepałam na tej podkładce i naprawdę wystarczyło na cały makijaż i to ładnie wygląda. W końcu wyglądam jak człowiek. Ale z nowości, także z kuszionów mam tak, Pink Like Sun Cushion SPF 50 PA++++. Czyli produkt, który w ogóle powinien wyjść na lato, ale jesienią także powinniśmy dbać o to, żeby jednak jakaś warstwa takiego sunscreenu przeciwsłonecznego kremu była na naszej twarzy i myślę, że taki produkt właśnie może się dobrze się sprawdzić. Zobaczymy. To jeszcze ma być tone up. Jezu, właśnie, taki róż. Róż. Ale ładnie wygląda, ale nie wiem, czy na twarzy będzie tak ładnie wyglądać. O, to jest pytanie. Śmierdzi? No tak. Ale nie jest to aż Jakiś taki, intensywny, nie? taki porównywalny do produktów z Olive Young. Tak, porównywany. No i
nakładamy jakbyśmy nakładali kuszją. I powiem Wam, ale to jest ciekawe. Fajny, bardzo ładny kolor, taki trochę perłowy. Właśnie, bardzo perłowy kolor, więc nie powinien jakoś tak źle wyglądać pod makijażem. Na pewno będę go testowała i zobaczę i on wygląda właśnie tak jak mówisz, taki perłowy, bardzo lekko ładnie. świecący kolor. Pod makijaż może wyglądać fajnie. Ja jestem ciekawa, jak się ten produkt może sprawdzić, jak reaplikujemy krem przeciwsłoneczny, bo to tak. może być... Czy on tak ładnie po prostu wejdzie w ten makijaż na przykład, albo Czy będziemy wyglądać jak duch? właśnie, czy nie będziemy wyglądać jak duch. No zobaczymy, ja będę na pewno testowała i dam Wam znać, jak to wygląda. Kolejną rzeczą z taga, tak jakby nie było, A to ja też jestem tego produktu ciekawa, to jest podkład. właśnie. To jest bardzo ciekawe, bo to jest chyba pierwszy podkład w płynie, który wszedł w Daiso. No chyba nigdy nie widziałam, nie? I to jest Tag Velvet Fixing Foundation Natural Bridge 02. Oczywiście opakowanie takie mocno plastikowe, no ale co się dziwić, to kosztuje ile? 5000, więc nie wymagajmy dużo. Raczej w Oliwiach nie znajdziemy podkładu za 5000, więc naprawdę nie ma co dużo mówić. Ja może tutaj sobie przetestuję go. O. Ale popatrzcie, to co jest ciekawe, że tutaj już wchodzi w ogóle cały opis po angielsku. O! W Daiso to jest naprawdę pierwszy No raz właśnie. chyba się zdarza. Tak. Bardzo kremowy produkt moim O. zdaniem. Fajnie. Ja może też sobie kupię właśnie, kurde, za 5000. Jeżeli nie, no to wiesz, tutaj masz, to będziesz mogła sobie też przetestować. No, powiem Wam szczerze, mi się bardzo podoba. Może zrobimy film makijażowy Z z nim. Daiso. Tak. Ja mam parę produktów z Daiso. Czemu by nie zrobić jakiegoś makijażu Daisowego? Bardzo fajny produkt. Zobaczymy, czy on naprawdę się spisze na przykład po całym dniu noszenia. Ale wiesz co jest ciekawe, że tutaj właśnie dodali takie składniki, które mają też pomóc naszej skórze. Nie wiem, czy wiesz o tym, ale to jest niacinamid No. i jest też adenosin, więc ciekawe. Bo on w ogóle ma SPF, tak? O, 30. Tak, i jest jeszcze SPF. Kolejnym produktem, który mamy tutaj, jest to coś bardzo śmiesznego. Coś, o czym Martyna marzyła już od jakiegoś czasu. Nie wiem, czy marzyłam, Ale ale może nie marzyła, ale zastanawiałaś się nad tym. tak, zastanawiam I tak- się długi czas. Cały czas, właśnie jak poszłyśmy do Vivian, była taka obczajka takich produktów, więc postanowiła sobie w końcu. Ale to też bardzo tak właśnie fajnie wygląda, ładnie. Fajnie, bo byliśmy często w Oliwie. Naprawdę często i ja widziałam te produkty i one tak do mnie mówiły: Martyna, może nas kupisz, ale tak cena i w ogóle tak myślałam, że a jeżeli to się nie sprawdzi, to kolejny produkt na mojej półce. No ale tak czyta w moich myślach Tak. i wypuścił za 5000 właśnie produkt do włosów. Tak nietypowo, bo ogólnie produkty wszystkie tutaj mamy makijażowe, a tutaj to też jest To makijażowy. też jest taki właśnie makijaż Ale do do swoich włosów. włosów. Właśnie, o co tu wchodzi w tym produkcie? Mamy dodatkowo, tutaj w ogóle nie skumałam się, dobrze, że się skumałam tutaj, że to się otwiera. Tutaj mamy taką poduszeczkę, gdzie maczamy ten produkt w tym miejscu i wklepujemy we włosy. I chodzi o to, że ja na przykład mam tutaj, widzisz, po boku, takie bardzo rzadkie te włosy. Widać prześwity. I czasami jak mam spięte włosy, Tak, no ale kto się nie zmaga z tym problemem? No Wydaje mi się, że właśnie. dużo osób, czasami bardziej nam wypadają włosy, czy coś i faktycznie jak chcemy sobie zawiązać tutaj, no to widać tutaj takie prześwity. ja to przetestuję, dam Wam znać, zrobię shortsa na pewno w tym temacie, bo to może być ciekawy produkt. Jestem ciekawa, jak kolorystycznie, czy to się będzie wtapiać, No czy to właśnie. będzie bardzo widoczne, no bo na przykład często są też takie zupełnie czarne. Więc to jak tutaj ktoś ma niefarbowane włosy, no to się może sprawdzać, ale przy tych brązach ciekawa jestem, jak to się sprawdzi. No ja jestem ciekawa, bo ja ostatnio pofarbowałam włosy i po prostu Żałujesz? tak bardzo. Kolejny produkt, przechodząc do kolejnego, to jest nowość. Daiso idzie razem z duchem czasu, bardzo modne te maseczki codzienne w płachcie i nowa firma.
w Daiso. Leaders. Leaders. My chyba ostatnio rozmawiałyśmy Tak. na temat Leaders, o markach, które chcą się dla nas zmieniać i Leaders chyba był w tych, których się nie chcą zmienić. Tak, znaczy to generalnie jest bardzo tania marka i widać, że oni chyba chcą iść dalej w tym kierunku bycia takim bardzo affordable, przystępnym cenowo. Tak, i tutaj mamy Leaders Collagen Peptide Firming Mask. Bardzo ładnie to brzmi, jak dla mnie jeszcze milej. Jest to, ale dobra, żeby nie było aż tak miło, to je mamy retinol. O serio? No. Pytoretinol. A, to jest ten, pochodzenia Roś- roślinnego, no. Pochodzenia roślinnego retinol mamy tutaj. Mamy 30 DA kolagen Multipeptide Complex. Więc mamy coś więcej napisane na tych opakowaniach niż normalnie, więc powinniśmy się z tego cieszyć. Nawet mamy miejsce, żeby wpisać, kiedy otworzyliśmy. Jest co prawda ich tutaj 4 i kosztują one 5000 nie, jest ich tutaj 14, czyli na 14 dni. Jak oni to zapakowali? I 3 minuty trzymamy taką maseczkę, czyli nie krótko, naprawdę chwila, sekundy już mamy taką maseczkę załatwioną w ciągu dnia. Bardzo ciekawa maska, jestem nim naprawdę zaintrygowana jestem nią. A były inne typy? Były inne typy. Też muszę sobie obczaić. Obczaj. Ja po prostu zobaczyłam kolagen peptide. Zainteresowana byłam. Dobra, To dzisiaj już wszystko. Omówiłyśmy wszystkie produkty, które chciałyśmy Wam pokazać i czekajcie na kolejny filmik z nowościami na półkach sklepowych. tak. Do tego czasu za to zapraszamy do polajkowania, subskrypcji kanału i Podzielcie się z nami, jakie Wy macie może nowości na swoich półkach i których z tych produktów chcielibyście spróbować. tak, który Was najbardziej zainteresował. Do usłyszenia. Pa! Pa!